Jest to tynk wapienny, tak naprawdę jest to piasek zmieszany z wapnem. Powierzchnia jest bardzo nierówna, brzydko to wygląda i challenge na dzisiaj to wygładzenie tej ściany. Do tego celu zakupiłem specjalną gładź. Za równą powierzchnię ściany prawdopodobnie odpowiada ten składnik, polimer. Producent pozwala na rozcieńczenie gładzi. Dziury po kołkach rozporowych nie można łatać gładzią szpachlową. Trzeba to załatać tynkiem. Chcę też pokazać, że gładź tynkowa nie ma takich właściwości zlisowania i po prostu ona pęka w tych dziurach, które chcemy załatać. Później trzeba położyć drugą warstwę, a później trzecią, czwartą. Może jakoś w końcu chwyci. Natomiast ten tynk pod tym względem jest zdecydowanie lepszy. Nic nie pęka i nic się nie zapada. Wszystko jest ładnie zlisowane. Taśmę malarską przykleiłem gdzieś takie 3 mm od ściany, dlatego że tu po prostu będzie gładź szpachlowa położona. Zaczynamy od gruntowania, najlepiej emulsją szybko schrzącą. Gładź szpachlową nakładam wałkiem. W tej chwili nakładam pierwszą warstwę. Ta warstwa nie może być jakaś cienka, tu nie ma co oszczędzać. Tu musi być z 2 mm grubości po to, żeby można było tę ścianę jakoś gładzić. Kiedyś trzeba było zatrudniać całą ekipę do gładzenia ściany. Oni przychodzili w takich kombinezonach białych, później z jakimiś specjalnymi urządzeniami, szlifowali i było bardzo dużo pyłu. Dzisiaj technologia się zmieniła. Gładź szpachlową nakładam wałkiem. Jest to metoda zupełnie bezpyłowa. Tutaj ta ściana już ma pierwszą warstwę położoną i lekko wyszpachlowaną. Tutaj na razie mam położone wałkiem, natomiast ściana bez gładzi wygląda tak. Najlepiej pracę właśnie podzielić w ten sposób, że jakieś tutaj paski zrobić, dlatego że gładź szpachlowa szybko wysycha i mogą być później problemy. Po aplikacji gładzi szpachlowej wałkiem następnie nakładam, następnie to gładzę packą. Pierwsza warstwa ma być po prostu położona. Ona nie musi być równa, nie musi być super gładka, bo nawet nie ma takiej możliwości. Pierwszą warstwę po prostu trzeba położyć i to wszystko. Wałek służy do równomiernego rozprowadzania gładzi szpachlowej na ścianę. Gdybym rozprowadzał tradycyjną metodą, samą packą, po prostu na ścianie byłyby takie góry, doliny. Natomiast tutaj wszystko będzie równomiernie rozprowadzone. Jakoś specjalnie to nie chlapie. Chyba że za bardzo rozcieńczy się wodą gładź szpachlową, to wtedy będzie chlapać. Wracam po 2 godzinach do ściany. Tak jak producent pisał, ściana jest wilgotna. I nakładamy drugą warstwę. Drugą warstwę nakładam również wałkiem. Druga warstwa jest cieńsza niż pierwsza. Musi być teraz już bardzo dobre światło, żeby było wszystko widać, wszystkie niedoskonałości. Metoda, która umożliwia również amatorom gładzenie ścian, nazywa się mokre na mokre, dlatego że drugą warstwę nakładamy na pierwszą warstwę
wtedy kiedy jest jeszcze ona mokra. A kiedy by wyschła, to po prostu trzeba psikaczem popsikać wodą. Głodzenie ściany jest zdecydowanie prostsze, dlatego że już jest podłoże w miarę gładkie i musimy tak długo gładzić, aż uzyskamy zadowalający nas efekt. Ważnym elementem tej pracy jest to, aby światło było bardzo dobre. Powinniśmy uzyskać taki efekt, który by nas zadowalał, powiedzmy, w 90%. Tak się pieprzyłem z tamtą ścianą, że po prostu już ta wyschła. W związku z tym muszę popsikać to. Druga warstwa została położona. Jeżeli się można przyjrzeć dokładnie, są tu jeszcze jakieś nierówności i tych nierówności się zupełnie nie boję, dlatego że następny etap to pirowanie. Packę z gąbką moczę, a następnie okrężnymi ruchami moczę ścianę. Gdyby ściana była mokra, to cały tynk, który nałożyłem, bym starł. Natomiast gdyby była sucha, to bym nic nie wygładził. Po takim pirowaniu używam giętkiej packi z miękkimi końcami. I uzyskuję gładką ścianę. Po pirowaniu i gładzeniu szeroką packą wygląda to już lepiej. Jeden dzień czekałem i widać tutaj pewne niedoskonałości mi zostały. Generalnie bardzo ładnie wygląda, natomiast jeszcze jakieś tam niedociągnięcia są i trzeba to poprawić. I w tym celu używam gąbki. Wszystko bardzo łatwo schodzi. Ściana naprawdę wygląda jak lustro. Jest mega gładka. Zanim zagruntuje się ścianę pod malowanie, trzeba jeszcze ten cały pył po szlifowaniu gąbką ścierną zetrzeć odkurzaczem albo miotłą. Ściana wygląda świetnie, nie ma żadnych zabrudzeń, nie ma żadnych ubytków. Wszystko jest idealnie gładkie. Pozostało jeszcze zagruntować jeszcze raz tą ściankę i pomalować. Ścianę gładziowałem już po raz 7 i niestety za każdym razem wyskakiwały jakieś błędy. Raz położyłem za cienką warstwę, drugim razem nie miałem dobrego światła. Przy ostatniej mojej pracy błąd polegał na tym, że nie zachowałem odpowiedniej rzadkości zaprawy gipsowej. Kiedy na ścianę spojrzę z daleka, wszystko wygląda elegancko, pięknie. Natomiast, czyli kiedy normalnie funkcjonujemy w domu, normalnie się nie patrzymy na ściany, widzimy z daleka, z grubsza, że jest wszystko ok i nie ma się do czego przyczepić. Natomiast problemy się pojawiają wtedy, kiedy zacznę bliżej obserwować ścianę. Są na przykład tutaj jakieś nierówności. Tutaj na przykład źle przyłożyłem tą packę do gładzenia. Tutaj z kolei jest taki błąd, że ta gładź gipsowa mi nie wyschła jeszcze dokładnie, a ja zacząłem ją pirować i mam tutaj bardzo wyraźne
takie zagłębienia. Także mimo wielu starań, mimo chęci bycia doskonałym, żeby dobrze to zrobić, za każdym razem popełniałem jakieś błędy. W związku z tym temu zadaniu daję punktów 7. Tutaj trzeba być bardzo obrotnym, trzeba dokładnie pilnować czasu. Jeżeli położymy pierwszą warstwę, to musimy zaczekać na odpowiedni moment, kiedy położyć drugą warstwę, a kiedy położymy drugą warstwę, musimy też zaczekać na odpowiedni moment, aby wykonać pirowanie i ostateczne gładzenie. Wtedy gładź szpachlowa nie może być ani za mokra, ani za sucha. Musi być wilgotna i musimy się dokładnie wbić w wilgotność tej zaprawy szpachlowej. Niemniej jednak to zadanie każdy wykona, każdy sobie poradzi i tak jak powiedziałem, z grubsza ściana wygląda na bardzo ładnie zrobioną, na bardzo ładnie wykonaną, na dobrze wykonaną robotę. Natomiast problemy mogą się pojawić, jeżeli się będziemy przyglądać bliżej tej ścianie, ale czy rzeczywiście jest to aż takie, czy te błędy rzeczywiście aż tak mocno przeszkadzają w funkcjonowaniu mieszkania? Na pewno nie, dlatego każdy sobie z tym zadaniem poradzi. Dziękuję.